Wielokilometrowe kolejki na Krymie, benzyna na kartki i limit 20 litrów na samochód. Zwykli Rosjanie wpadli w panikę, a turyści odwołują wyjazdy, bojąc się, że utkną na okupowanym półwyspie. Tak ukraiński dronopad uderza z precyzją, która sprowadziła produkcję rosyjskich rafinerii do poziomu najniższego od kilkunastu lat, a Kreml w trybie pilnym zwołuje sztaby kryzysowe. Dronopad Ukrainy odciął Krym od benzyny, panika w Rosji rośnie, a Kreml zwołuje posiedzenie kryzysowe. Ponadto w dzisiejszych informacjach kawałek dalej polski plan transformacji energetycznej godzący atom z odnawialnymi źródłami energii. Do tego Europa wzmacnia tarczę przed wrogim wpływem potęg. Jest 9 czerwca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Niedobory benzyny mają zmusić Rosjan do rozmów o pokoju z Ukrainą. Wicepremier Rosji Aleksander Nowak zwołał kolejne spotkanie kryzysowe rządu. Zaapelował o wszelkie środki na rzecz utrzymania bezpieczeństwa dostaw paliw po tym, jak zabrakło benzyny na okupowanym Krymie przez dronopad Ukrainy. Ministerstwo Energetyki Rosji miało przedstawić na spotkaniu zwołanym przez Nowaka liczne rozwiązania na rzecz utrzymania bilansu dostaw paliw w odpowiedzi na problemy logistyczne. Władze marionetkowe okupowanego półwyspu przekonują, że plotki o niedoborach paliwa czy jedzenia są przesadzone, ale jednocześnie zapewniają, że walczą z tymi zjawiskami. Do stacji paliw ustawiają się kolejki długie na kilometry, widoczne w materiałach wideo. Od 31 maja sprzedaż benzyny AI-95 na okupowanym Krymie odbywa się z limitem 20 litrów dla samochodów prywatnych i z priorytetem dostaw dla władz samorządowych oraz służb cywilnych. Sprzedaż za gotówkę odbiorcom prywatnym została zakazana. Oznacza to, że zwykli Rosjanie mogą kupić benzynę tylko z pomocą kuponu lub karty flotowej. Jednakże dwie największe sieci stacji paliw na Krymie zawiesiły już sprzedaż z użyciem kuponów, co jest dowodem postępujących problemów z dostępnością benzyny. To skutek konsekwentnych ataków Ukrainy z użyciem rakiet i dronów na infrastrukturę paliwową Rosji ze szczególnym uwzględnieniem ciągów logistycznych na okupowany Krym oraz na moście lądowym z tego półwyspu do Federacji Rosyjskiej. To kontynuacja ataków zapowiedzianych przez Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, który przewidywał w maju rozwój ofensywy przeciwko szlakowi logistycznemu z Rosji do okupowanych części Ukrainy. Z kolei metodyczne ataki na rafinerie oraz szlaki eksportu ropy oraz paliw doprowadziły do spadku przerobu w tych zakładach w kwietniu 2026 roku do poziomu najniższego od grudnia 2009 roku. Zostało wyłączone około 30% produkcji benzyny. Ataki dronopadu Ukrainy skupiają się według ISW głównie na terenach okupowanych, w przeciwieństwie do działań z 2025 roku, które powodowały niedobory paliw w całej Rosji. Rosjanie mogli także przekierować część podaży paliw z terenów okupowanych do Rosji, aby zmniejszyć ryzyko niedoborów w sezonie turystycznym i rolnym. To sposób na walkę ze spadkiem poparcia dla inwazji wywołanym ograniczeniami internetu oraz coraz bardziej odczuwalnymi skutkami wojny. Co ciekawe, także problemy logistyczne Krymu są odczuwalne przez zwykłych Rosjan. Według danych Travel Line rezerwacje hoteli na okupowanym półwyspie spadły o 31% między 24 maja a 6 czerwca. Okupowany Krym, znany jako popularny cel turystyczny, wypadł z rankingu 10 najbardziej odwiedzanych obszarów. Odpowiada obecnie za tylko 1,5% sprzedaży wycieczek w Rosji. Ilość odwołanych wyjazdów na Krym została podwojona. Brak dostępnych lotów sprawia, że jedyny sposób na odwiedziny z Rosji na tym okupowanym terenie to dojazd samochodem. Tymczasem problemy z benzyną mogą sprawić trudności z opuszczeniem Krymu. Niedobory paliwa na terenach Ukrainy zajętych przez Rosjan mogą być według ISW bardziej dotkliwe niż w poprzednich latach, w których dochodziło do fali dronopadu na infrastrukturę paliwową Kremla. Papierkiem lakmusowym byłoby wprowadzenie zakazu eksportu diesla potrzebnego do działań zbrojnych. Na razie zostały wprowadzone zakazy eksportu benzyny oraz paliwa lotniczego. Presja na Kreml z użyciem dronopadu na Krymie to kolejny sposób na skłonienie Rosjan do rozmów pokojowych. Póki co prezydent Władimir Putin odrzucił propozycję swego ukraińskiego odpowiednika spotkania na neutralnym gruncie i natychmiastowego zawieszenia broni. Czas na pozostałe wieści, czyli przegląd informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Jest plan.
Rząd przyjął Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu. Ostatecznie, zgodnie z informacjami podcastu Energy Drink, ten krajowy plan utrzymuje 2 równoległe scenariusze rozwoju energetyki z istniejącymi przepisami oraz dodatkowymi z pakietu Fit for 55 i nie tylko, a więcej na stronie energydrink.today. Obrona węgla. Połączony wiec Przemysława Czarnka oraz Mateusza Morawieckiego w Gorzowie Wielkopolskim był okazją do powtórzenia apelu tego pierwszego o budowę nowych szybów górniczych w Polsce. Proponuje on także opuszczenie EU ETS. Rozbudowa offshore'owa. Został podpisany list o rozbudowie portu instalacyjnego morskich farm wiatrowych Orlenu w Świnoujściu. Jego infrastruktura umożliwia realizację projektów wykorzystujących turbiny o mocy 15 MW i większej, w tym elementów stacji transformatorowych o masie do 3000 ton. Potencjał wiatrakowy. Jeśli legislacja pozwoli, możemy stawiać w Polsce nawet 2,5 GW nowych mocy wiatrowych rocznie, mówi Marta Głód, dyrektor do spraw rozwoju projektów w Polsce w OX2, a więcej w rozmowie z nią na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Tarcza europejska. Rada Unii Europejskiej przyjęła 8 czerwca zaktualizowane ramy monitorowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Mają chronić sektory strategiczne, jak energetyka czy surowce krytyczne, przed inwestycjami mogącymi stanowić zagrożenie. Kraje członkowskie mają tworzyć narzędzia nadzoru w tym zakresie. Zgoda na abordaż. Okręty europejskie z misji Irini na Morzu Śródziemnym mogą od teraz zatrzymywać tankowce z ropą rosyjską objętą sankcjami. Był to jeden z tematów obrad ministrów obrony krajów Unii Europejskiej w Nikozji na Cyprze. Kanada zamiast Rosji. Niemiecki Uniper podpisał wstępne porozumienie o dostawach LNG z kanadyjskim Xili Smith na 2 miliony ton rocznie od 2032 roku. Budowa instalacji w Kolumbii Brytyjskiej ma ruszyć w 2027 roku. To kolejne źródło zastępujące dawne dostawy od rosyjskiego Gazpromu. Dron u sojusznika. Siły NATO zestrzeliły drona w przestrzeni powietrznej Łotwy. 7 maja podobne wtargnięcie doprowadziło do pożaru pustego zbiornika paliw w Rezekne, wywołując kryzys rządowy. 8 czerwca alarm powietrzny objął m.in. tę miejscowość. Jeszcze wieści ze świata. Problem z ropą. Przychody podatkowe Rosji ze sprzedaży ropy i gazu były niższe w okresie styczeń-maj 2026 o ponad 29% rok do roku, sięgając prawie 3 bilionów rubli. Wydatki budżetowe wzrosły w tym okresie o 17% do ponad 20 bilionów rubli. Nie pomógł wzrost cen ropy przez wojnę w Iranie. Eksport ropy z portów w Primorsku, Ustłudze i Noworosyjsku ma zaś spaść w czerwcu z 2,5 do 1,7 milionów baryłek dziennie miesiąc do miesiąca. Dominacja gospodarcza. Udostępnianie mocy produkcyjnych, komponentów czy surowców strategicznych uzależnia przemysłowo państwa wysoko rozwinięte, ostrzega Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich w kontekście Chin. Przy równoczesnym redukowaniu zależności od partnerów zagranicznych przez same Chiny daje to partii narzędzia wpływu o skali, której nigdy nie osiągnął Związek Sowiecki, a obecne kierownictwo partii jest gotowe je wykorzystać. Centra na gaz. Według danych Global Energy Monitor wzrost mocy gazowych na świecie ma wynieść 50% w 2026 roku. Przewodzą USA, które mają potroić moc elektrowni gazowych. 1/3 z 252 gigawatów nowych gazówek ma posłużyć zasilaniu centrów danych. Destrukcja popytu. Goldman Sachs przewiduje, że zapotrzebowanie na ropę na świecie zostanie obniżone o 4 do 5 milionów baryłek dziennie w kwietniu. Wojna w Iranie obniżyła zapotrzebowanie o 4 do 5% i może obniżyć cenę ropy w czwartym kwartale 2026 roku z zakładanych obecnie średnio $90 za Brent. Baryłka kosztuje na giełdzie około $93 za Brent przez zapowiedzi Trumpa o rychłym porozumieniu z Iranem, które jednak nadal nie nadchodzi. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.